To, co tu stoi obok mnie, moi drodzy, to moim zdaniem ostateczna ewolucja Pokemona, który nazywa się motocykl. V-Strom 800 dołączył do swojego ciut o rok starszego brata V-Stroma 800DE i tak naprawdę ma z nim bardzo, bardzo wiele wspólnego, ale nie wszystko, dlatego że zastosowanie tego motocykla jest inne. Ten tutaj jest motocyklem stricte turystycznym, który owszem przejedzie jakieś tam szutrowe drogi, natomiast kompletnie się na to nie nastraja. I na początku, jak nim zacząłem jeździć, a przejechałem nim bardzo dużo, bo odwiedziliśmy chociażby Michała w bazie Malesowiźnie, w bazie motocyklowej za Suwałkami, tam na górze mapy. Polecam Wam, zarąbiste miejsce, świetni ludzie, mega klimat, a jak pogadacie z Michałem, długo nie trzeba go namawiać, żeby pojeździć ruskiem z koszem. Nieważne. V-Strom 800, ten bez DE, to maszyna stricte turystyczna. Maszyna nastawiona na jazdę asfaltową, czego nie da się kompletnie ukryć i uciec od tego. Dlatego też niespecjalnie testowałem ją na szutrach, w lasach i tak dalej. I pomyślałem, tym razem nie, tym razem weźmiemy ten motocykl i pojeździmy nim dokładnie tak, jak jeździ de facto większość z Was. No i właśnie, jako szosowy turysta jest to rewelacyjne rozwiązanie, jest to świetny motocykl, bo kiedy testowałem 800DE, miałem taki troszeczkę na początku dysonans poznawczy, co możecie znaleźć w materiałach o tym motocyklu. Bo z jednej strony uważałem, że jest to materiał na naprawdę genialnego turystyka, z drugiej strony miał maluteńką owiewkę, z kolei duże koło z przodu, ale dość sporą masę. A teraz V-Strom 800 tak naprawdę właśnie skierował się w jedną precyzyjną stronę. Tak jak DE, na początku uważałem, że trochę nie bardzo wie, co chce robić, tak 800 jest ewidentnie szosowa. I teraz zobaczcie, mamy z przodu 19-calowe koło, mamy odlewane felgi, mamy o wiele krótszy skok zawieszeń, bo po 150 mm, więc tutaj jest zdecydowanie bardziej szosowo. Oprócz tego mamy tą wielgachną szybę, która moim zdaniem jest po prostu brzydka. Sorry Suzuki, ale ona jest po prostu brzydka. Natomiast w turystyce motocyklowej jest bardzo często tak, że te motocykle po pierwsze wcale nie muszą być najpiękniejsze, natomiast to, co wpływa na to, że my mamy zarąbisty experience z wyprawy i jedzie nam się świetnie i potem wracamy do domu i tak naprawdę już w drodze powrotnej mamy ochotę planować kolejną wyprawę, to jak to działa. A ta owiewka działa rewelacyjnie. Przy moim wzroście owiewa mnie bardzo, bardzo dobrze. Jest szeroka, jest wysoka i daje mi duży komfort. Mamy tutaj grzane manetki, mamy bardzo dużą, komfortową kanapę. I tak jak przy jeździe terenowej mógłbym się czepiać, że tego tutaj jest bardzo dużo, że ten tył motocykla jest obszerny, no to przy jeździe turystycznej z kolei, słuchajcie, mocujemy na to bagaż, dużo bagażu, możecie się zdecydować na travel pack od Suzuki i wtedy dostajecie kufry i tak dalej. Zresztą tutaj jest przewidziany od razu fabryczny, gotowy, ready made, dość duży tank bag. I co? I macie dalej miejsce na pasażera. Ja jechałem na przykład z wielkim plecakiem sprzętu i pomimo, że miałem tutaj założone sakwy, nie ocierałem, nie dotykałem tym plecakiem. Mogłem się poruszać po motocyklu i bardzo komfortowo robić setki kilometrów. A przejechałem tym motocyklem już bagatela blisko 2000, więc trochę tych kilometrów nawinąłem. I kilometry nawijałem na asfalcie. Na asfalcie jeździ się nim bardzo poprawnie, bardzo dobrze. Co prawda ja uważam, że zawieszenie w wersji DE jest nieco sprawniejsze. Tutaj za to jest troszeczkę tańsze. Natomiast całość, jak to w Suzuki. Bardzo dobre, stabilne podwozie, rewelacyjny silnik, o którym za chwilę. Jak zwykle świetna skrzynia biegów, przemyślany komfort, bo rodzina V-Stromów od pierwszego modelu liczy sobie już dobrze ponad 20 lat, więc goście w Hamamatsu doskonale wiedzą, jak zaprojektować kolejną ewolucję V-Stroma, tak aby był bardzo przemyślany, bardzo wygodny i robił dokładnie to, do czego został przeznaczony, czyli połykał tysiące kilometrów.
Hamowanie to oczywiście te czterotłoczkowe radialne Nissiny i motocykl hamuje naprawdę sprawnie. Elektronikę znamy już z poprzednich wersji Suzuki, z kilku modeli. Jest moim zdaniem fajna, dlatego że tak naprawdę obsługujecie to dosłownie 3 guziczkami. Elektronika pamięta, co jej poustawialiście i jest banalnie prosta. Ustawienia poziomu kontroli trakcji, mapy silnika i poziomu ABS-u. W przeciwieństwie do DE nie możemy wyłączyć ABS-u, więc tutaj musiałyby wchodzić jakieś triki takie powiedzmy mechaniczne z wyciąganiem bezpieczników albo tam innymi rzeczami. Nieistotne, dlatego że jest to motocykl właśnie szosowy. Hamowanie świetnie. Hamuje naprawdę bardzo fajnie, z bardzo wysokich prędkości. Awaryjnie da się zahamować bardzo stabilnie, bardzo wyczuwalnie. Ten hamulec tutaj pod palcem, ja czasami tam wiecie, robię uszczypliwości w kierunku japońskich motocykli, że oni do tej pory oferują maszyny ze zwykłymi przewodami hamulcowymi, ale prawda jest też troszkę taka, że często te stalowe oploty sprawiają, że hamulce stają się takie brzytwiaste. Co jest super, jeśli jeździcie na performance, ale nie do końca fajnie, jak jeździcie sobie zwyczajnie turystycznie. Tutaj ten hamulec jest taki fajnie, wyczuwalnie dozowalny, działa świetnie. Zawieszenie moim zdaniem jest idealnym kompromisem do właśnie takiej spokojnej turystyki. Nie jest to w żadnym wypadku zawieszenie ustawione wyczynowo, choć tutaj w przednim widelcu Showa mamy ustawienie preloadu, podobnie możemy sobie napięcie wstępne ustawić z tyłu, natomiast jest zestrojone bardzo neutralnie. Motocyklem jedzie się jednocześnie dość kanapowo, komfortowo po nierównych drogach, kiedy włóczycie się po jakichś rubieżach, jak i dość stabilnie w dość nawet szybkich zakrętach, więc jest ok. Przechodząc dalej, 20-litrowy bak zapewni naprawdę spory zasięg, ale będzie to zależało od tego, jak jedziecie i jak mu dajecie w kitę, dlatego że producent chwali się spaleniem na poziomie 4,4 litra na 100 km w teście tam jakimś. No i powiem Wam, że jak jechaliśmy sobie naprawdę bardzo spokojnie, tak, da się tym motocyklem jeździć w takim spalaniu. Cały myk polega na tym, że ten silnik to niesamowita konstrukcja i bardzo go lubię. Zresztą jeździłem już kilkoma motocyklami wyposażonymi w ten silnik, czyli Vistrom 800DE, 8R i tak dalej. Teraz mamy go tutaj. Mega fajne jest to, jak oddaje moc, jak pracuje, bo mamy oczywiście 2 cylindry w rzędzie, mamy DOHC, mamy te specjalne wałki równoważające, 84 konie, 78 N, naprawdę niezłe cyferki. Wiem, niektóre motocykle mają więcej, ale jak wspominałem na filmie, choćby z Afryki Twin, pamiętajcie, że tabelki nie jeżdżą. Jeździ to, co mamy tutaj, faktycznie cały pakiet. Ride by wire, elektronika, mapy, mapowanie i tak dalej. Ten silnik jest mega słodki. Plus do tego VMAX tego motocykla kończy się w okolicach tam 200 z groszem. I najbardziej ciekawa rzecz w tym silniku jest taka, że on tak naprawdę od 1 na godzinę do 201 na godzinę, dajmy sobie na to, ciągnie praktycznie jednostajnym ciągiem, przyspiesza. Cały czas chce przyspieszać. Jak jedziecie już naprawdę na niemieckiej autostradzie 190 i chcecie dokończyć, do końca dojść do maksa obrotów, to on po prostu tam wstanie i dojdzie. I to jest mega fajne. Natomiast nawracając do spalania, jeśli jedziecie spokojnie, zrobicie spalanie, które przewiduje producent, czyli 4,4, a jak zaczniecie przekraczać powiedzmy 160-170 na godzinę, no to się zrobi 2 razy albo trochę ponad 2 razy tyle spalania. Czyli silnik jest tak zmapowany, że on ciągnie w każdym zakresie obrotów, na każdym biegu, przy każdej prędkości, no i to musi gdzieś kosztować. W tym wypadku kosztuje tym, że tam paliwa się robi mega mało, bardzo, bardzo szybko. Co do samej ergonomii Vistroma 800. Mamy niższe skoki zawieszeń. Rama jest ta sama, silnik jest ten sam. Generalnie tutaj wszystko działa tak samo. Natomiast z uwagi na to, że mamy mniejsze koło, niższe skoki, mamy też dużo bliżej do ziemi. I ja mam nadzieję, że mi kask nie spadnie. Rzeczywiście czuję się na nim więcej niż komfortowo. Mam blisko do ziemi, ja mam 1,70 m wzrostu, więc jestem kurduplem. Natomiast jeśli jesteście wyższym gościem i się martwicie, że będzie tutaj trochę ciasno, to aż tak bym się nie przejmował, dlatego że z kolei tutaj, na całym motocyklu, jest bardzo dużo miejsca. Do kierownicy jest dość daleko, wręcz dla mnie nawet odrobinę za daleko. Żeby komfortowo go używać, muszę przyjąć taką lekko nasadzoną pozycję. Nie jest to takie
wiecie, zrelaksowana na listonosza, nie? Więc duża osoba też z pewnością się na tym motocyklu odnajdzie. Odnajdziecie się też świetnie na tej kanapie. Pamiętam, że w którychś rocznikach, nie wiem czy to nie był pierwszy 1050, kanapa była zaprojektowana tak, że lekko podpychała mi nogi, było tu za szeroko, było mi tu niewygodnie. W tym momencie kanapa w tym V-Stromie jest wyprofilowana świetnie, z przodu jest wąsko, z tyłu jest mnóstwo miejsca na wasz tyłeczek i możecie sobie zarządzać pozycją siedzącą. Co do jazdy offowej, tak jak wspomniałem, nie robiłem praktycznie w ogóle testów offowych. Oczywiście przelecieliśmy na Podlasiu jakimiś tam szutrami i ten motocykl zdecydowanie daje sobie z tym radę. Szczególnie jak wyłączycie kontrolę trakcji, zamiata tyłkiem, robi dokładnie to, co robi V-Strom. Bo 800DE odkryłem jej sens, czyli starszego braciszka, wtedy, kiedy właśnie zjechałem z szutry. I nagle okazało się, że ten motocykl robi to genialnie. Ten robi to dużo mniej genialnie, z uwagi na cały setup, dużo bardziej szosowy, ale dalej ten silnik chce, wiecie, jechać, zamiatać tyłem, w ogóle no, da się tym pobawić. Natomiast wiele rzeczy w tym motocyklu znajdziecie takich, które ewidentnie mówią, że nie, no tam wiecie, teren to nie. Odlewane felgi, niskie skoki zawieszeń, brak sanek i płyty pod silnikiem. Zobaczcie, tutaj po prostu niczego nie ma, to wszystko jest na wierzchu. Oprócz tego na przykład te sety są 100% szosowe. Co ciekawe, ktoś tutaj sobie jeździł bardzo wesoło, bo poprzycierane są ograniczniki. Czyli wiecie, w zakrętach naprawdę da się nim pójść grubo, a z kolei jeśli chcecie jeździć terenowo, to on całym sobą mówi, że tak niekoniecznie. Niekoniecznie. Największe zalety i wady. Zaczniemy sobie od wad, żeby zalety zostawić sobie na koniec. Wyglądowo, ja wiem, słuchajcie, motocykle są przeróżne i to jest super, dlatego że dzięki temu mamy taką fantastyczną różnorodność, jest kolorowo, jest pięknie na świecie i super, bo po prostu każdy z nas ma inny gust i to, co mi się na przykład może nie podobać, komuś podobać się będzie rewelacyjnie. Mi na przykład do końca design tego motocykla nie leży. Tutaj ta lotka na dzióbku w porównaniu do poprzednika sprawia, że tak troszkę bardziej wygląda kaczkowato. Ta wielka szyba jest rewelacyjna, jeśli chodzi o działanie, a wyglądowo, no ale to zawsze coś za coś. Z kolei DE miał taką małą, fajniutko wyglądającą i ona kompletnie niczego nie robiła. I tam narzekałem, że szyby mi brakuje. Tu mam zarąbistą szybę, a narzekam, że mi się nie podoba. Więc wiecie, Polakowi nie dogodzisz, nie? Cały motocykl jest taki troszeczkę bardziej nasadzony i ten tył jest wielki, potężny wizualnie. Co też z kolei znika w momencie, kiedy założymy tam bagaż, w momencie, kiedy na niego wsiądziemy i wtedy, kiedy jedziemy na nim, nagle motocykl pod jeźdźcem zaczyna się prezentować zdecydowanie lepiej, niż gdy tak po prostu sobie na niego patrzymy, gdy sobie stoi goły, taki sauté. Więc wiecie, natomiast minusy takie, które muszę zaadresować, to są te światełka, te kostki lodu, które Suzuki wprowadziło już jakiś czas temu i one rewelacyjnie świecą tak długo, jak jedziecie na wprost drogą, bo naprawdę to widmo światła jest po pierwsze szerokie, rewelacyjnie oświetla na przykład takie drogi krajowe, wojewódzkie, gdy pędzicie przez ciemny las, naprawdę jest tego światła bardzo, bardzo dużo. Problem zaczyna się, kiedy zaczynacie gdzieś zjeżdżać w ciasne miejsce i jak jest ciemno, bo tu przed motocyklem naprawdę nie ma tego rozproszonego dodatkowego światła i jest przed nim zwyczajnie ciemno w promieniu tam powiedzmy 2 metrów od motocykla. Dlatego sugeruję Wam, żebyście od razu zamawiali ten motocykl z jakimś gmolem i akcesoryjnymi halogenami. Wyeliminujecie ten problem. Od strony elektroniki nie będę czepiał się absolutnie niczego, dlatego że działa dobrze i ja po prostu lubię te wydania elektroniki w Suzuki. Spalanie, no mógłbym się czepiać tego, że tu potrafi łoić dobrze ponad dychę, ale z drugiej strony wtedy łoi tą dychę, kiedy jedziemy bardzo, bardzo nieodpowiedzialnie. Więc jakby no coś za coś, dużo zabawy, dużo paliwa, no, trzymajcie się z daleka od tego kosztu pod tytułem mandaty. No i tak naprawdę tyle. A, wibracje w silniku, bo o nich to na pewno będziecie pisać w komentarzu, że silnik wibruje, ale nawet nie, że silnik, bo ma te counterbalansy, tylko że przenosi wibracje na prawy podnóżek. No przenosi. Wiecie, tam jest mnóstwo rzeczy w środku, które się obracają i obracają się zresztą bardzo, bardzo cholernie, że wręcz szybko.
więc to musi wibrować w jakiś sposób. Silnik jest zamknięty w tej stalowej ramie, to gdzieś się przenosi. Ciekawostką natomiast jest to, że jak jedziecie wolniej, to się przenosi na prawy podnóżek, a jak jedziecie bardzo, bardzo, bardzo szybko, to się przenosi na lewy podnóżek. I to jest taki śmieszny twist. I muszę wymienić ostatnią rzecz, no niestety nie było, nie ma dalej tempomatu. Tego mi tak naprawdę, całą resztę bym przeżył. Całą resztę przeżyję, łykam ten motocykl. Naprawdę, bankowo łykam ten motocykl. A tego tempomatu mi brakuje, bo jak jechaliśmy 100, nie wiem, tam 70 km, mieliśmy tranzytu autostradą, jedziesz, trzymasz tę manetę i tak chciałbym mieć tu guziczek, żeby złap 136 na godzinę i po prostu to trzymaj. Mamy ride by wire, mamy elektronikę, Suzuki please. Please. Zróbcie tempomat, poważnie. A teraz plusy. Bo plusów ten motocykl ma dużo, mimo tego, że jest w pewien sposób troszeczkę niepozorny, mam wrażenie. I mam wrażenie, że on też w odbiorze innych ludzi sprawia wrażenie właśnie jest taki zwykły trochę, a wbrew pozorom ma dużo plusów. Bo to, na co narzekam, na przykład tam wygląd czy coś, ta szyba robi naprawdę genialną robotę. Oczywiście dla gościa 2 metry czy coś tam, to tędy będzie trochę gdzieś tam go uderzało w twarz, więc jakiś tam deflektorek dołożycie do tego, ale na boki tu jest bardzo fajna ochrona przed wiatrem, razem z tymi handbarami. Rzeczywiście gdzieś tam nas prysnęło deszczem, super wygodnie się tym jedzie. W ogóle nie męczy jazda tym motocyklem. Ergonomicznie jest petarda, jest genialnie zaprojektowany, siedzi się spokojnie, nie bolą ręce, nie boli kręgosłup, nie bolą biodra, nie bolą kolana. Naprawdę jechało się nim bardzo fajnie. Zawieszenie, mimo że jest trochę basicowe, bo ma bardzo ograniczoną tą regulację, to dalej jest to showa i robi fajną, znowu taką zbalansowaną turystykę. Kanapa, genialny absolutnie silnik, quick shifter w standardzie, to są takie rzeczy, które sprawiają, że tak naprawdę dokładacie sobie tylko troszkę bagażu, halogeny, o których wspomniałem, jesteście ready to go around the world. Poza tym w silniku znajdziecie 3,9 litra oleju w 776 cm pojemności. Mnóstwo. Mniej więcej tyle samo wchodzi do mojego samochodu starego z silniczkiem 1.4, więc co oznacza tak duża ilość oleju? No, Suzuki znane jest z tego, że jest takie mega gniotca, nie łamiotca. Stare Wistromy, pamiętacie, niedawno robiłem odcinek o pierwszej generacji Wistroma 650. Tamten ma już dobrze ponad 100 000 przebiegu. Mam znajomych, którzy mają ponad 200 000 przebiegu na starych Wistromach. Czy te będą, to jest zawsze pytanie, też pojawiające się bardzo często, czy te nowe motocykle to one nie będą jeździć tyle, co te stare wyjeździły do tej pory. No i ja śmiem twierdzić, że te motocykle będą też robiły spokojnie stóweczkę, o tak, o, a potem drugą stóweczkę, tylko pilnujcie interwału serwisowego, dlatego że silnik jest świetnie zbudowany, dlatego ma mnóstwo oleju, a to wpływa na jego żywotność, na to, że wiecie, nawet jak pojedziecie długą trasę po całej Europie, to spokojnie on to przetrwa. Mniej problemu z przegrzewaniem się, takie tam rzeczy. Skrzynia, wiadomo, Suzuki. To, znaczy jakby, jak mówimy skrzynia biegów i Suzuki, to znaczy jest git, jest git. No i na początku powiedziałem, że moim zdaniem to jest ostateczna ewolucja Pokemona, któremu na imię motocykl. I dlaczego tak uważam? Bo kiedy nim sobie wracałem z Warszawy, uświadomiłem sobie, że wcześniej tego dnia oddałem sportowy motocykl. Bardzo mocny, bardzo szybki sportowy motocykl. A teraz jadę tę samą trasę, wracam do domu, tą samą drogą i jadę tą samą prędkością, co tamtym motocyklem, tylko nie leżę poskładany i wytelepany na nim i nie męczę się, tylko jadę sobie po prostu, jakbym siedział w fotelu i w zasadzie równie dobrze, gdybym miał kask flip face'a jakiegoś, mógłbym sobie w sumie go otworzyć i odpalić fajkę, jakbym miał tempomat. Wiecie, o co mi chodzi? Pomyślałem tak, rany. Mnóstwo z nas potrzebuje tak naprawdę normalnego motocykla. Motoru po prostu. Cały czas jesteśmy, my z kolei, jak testujemy te motocykle, jesteśmy w gonitwie za jakąś niewypowiedzianą emocją. Albo, co gorsza, za właśnie tymi wszystkimi statystykami i danymi technicznymi. I albo patrzymy na tabelki, albo patrzymy na performance i cały czas szukamy, żeby coś jechało szybciej, mocniej, bardziej, wyżej skakało, dłużej latało, nie wiem, było odporne na zniszczenia, wbicia w ciągniki,
nie wiem, szarpanie, rozrywanie i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem większość z nas tak naprawdę, jeśli ma możliwość mieć tylko jeden motocykl, szuka motocykla maksymalnie uniwersalnego. Bardzo często szukamy motocykla mega bezproblemowego. Takiego, który kupimy, a potem założymy kufry, wsadzimy naszą panią sobie tam z tyłu, podepniemy sobie interkomy i pojedziemy na dzień dobry do Chorwacji, Albanii, Czarnogóry, gdzieś tam albo na zachód Europy, albo na wschód, gdziekolwiek, a po powrocie w poniedziałek do pracy, a w weekend z kolegami na ryby. I oczekujemy od motocykla, żeby był poniekąd, to są, myślę, często niewypowiedziane oczekiwania, żeby był zwyczajnie bardzo dobrym motocyklem. I jak się nad tym zastanowicie, można mieć, czy są motocykle szybsze i bardziej sportowe? Są, ale ten też pojedzie 200 na godzinę. Czy na przykład motocykle klasy Naked są zwinniejsze, takie bardziej zadziorne po mieście? Są, ale temu kierownica przechodzi nad lusterkami 90% osobówek i jest w korkach praktycznie tak samo zwinny. Czy są motocykle dużo bardziej terenowe? Oczywiście, ale ten szutrówkę przejedzie, a większość z nas nie upala na torach crossowych. Czy są motocykle, które są od niego szybsze, mocniejsze w trasie i jest to nam potrzebne? Oczywiście, że są niesamowite V4, wielgachne silniki po 1,5 litra, po 160-70 koni. Czy jesteśmy w stanie przelecieć całą Europę waląc 2,5 paki non-stop? Odpowiedzcie sobie sami. I właśnie dlatego pomyślałem, że kurczę, to jest taki motocykl, który praktycznie osoba o dowolnym gabarycie, ja jestem, wiecie, kogutem 1,70 m, 70 kg, mały, słaby, nie mam mięśni i takie tam rzeczy i czuję się na nim zupełnie komfortowo. Jak jesteście więksi, też się tu znajdziecie. Macie świetny pakiet, który prawdopodobnie nigdy Was nie zawiedzie, wystarczająco dobre zawieszenia, wystarczająco dobrą elektronikę i motocykl, który naprawdę więcej niż wystarczająco dobrze, bo raczej powiedziałbym, że bardzo dobrze, robi wszystko, czego od niego oczekuje Everyday Joe. I to jest niesamowite. I dlatego uważam, że to jest po prostu kwintesencja. Nie wiem, gdzie pójdzie dalej ludzkość, nie wiem, co wymyślimy, jeśli chodzi o motocykle, ale moim zdaniem średniej klasy motocykl adventure, zorientowany szosowo, plus oczywiście z możliwością jakiegoś tam przejechania leśnej drogi, w takiej konfiguracji dotarło do mnie, że to jest genialne. Bo w tym momencie ja mam w nim i miejski motocykl, i codzienny motocykl, i motocykl do pracy, i motocykl do kurde Kapadocji. Tak samo. A jak jeszcze będę oszczędny na manecie, to pojedzie tam bardzo tanio. I dlatego uważam, że to jest kwintesencja. Jakby cała reszta to są, wiecie, takie odpryski, mam fantazję na enduro, mam fantazję na supersporta, mam fantazję na coś, a to jest po prostu najbardziej genialny kierunek, w jaki kiedykolwiek poszły motocykle i Suzuki ma tutaj bardzo twardego zawodnika. Że wiecie, tyle w tej recenzji. Wpadnijcie na tylko2koła.pl, zostawcie łapkę w górę, napiszcie, kto z Was jeździ z Wistromem, czy jeśli jeździcie 650, chcecie zamienić na 800, czy nie, albo czy jeśli jeździcie litrem, chcecie zrobić downgrade do 800 i czy raczej wersja DE. Jestem bardzo ciekaw Waszego zdania, co sądzicie o tym motocyklu. Dla mnie jest to cichy bohater turystycznych wypraw, tych takich zwykłych, prywatnych. Suzuki Vistrom 800 wygrywa tym, że oprócz tego, że jak zawsze w Suzuki ramy składają się w 2% z suszonych jaj samurajów, żeby utrzymać moc silnika i tak dalej, te wszystkie wiadomo rzeczy, to mam wrażenie, że on jest zbudowany w 50% z sensu. Po prostu z sensu. I dlatego bardzo Wam polecam sprawdzić Vistroma 800, czy standarda bardziej szosę, czy DE, tego ciut bardziej terenowego i ocenić, czy może to być maszyna dla Was. Ja się żegnam, trzymajcie się, do następnego, hej!